Przyczyną klęski marksizmu na przełomie XIX i XX wieku była utrata poparcia społecznego dla marksistowskiej idei rewolucji zbrojnej, bo wtedy marksizm miał tylko jeden plan – rewolucja zbrojna, jeden program – rewolucja zbrojna. Wynikała ona z przemian, ta utrata poparcia społecznego wynikała z przemian strukturalnych w kapitalizmie, to był jeden element, w którym rosło zapotrzebowanie na lepiej opłacanych, wykwalifikowanych pracowników. To jest ta zmiana strukturalna, bez której nic by się nie wydarzyło z tego, co się wydarzyło. Drugim elementem było wynikające z tego, a również z pewnych przemian w systemie wychowania, powstanie etosu pracy, tworzenie się przede wszystkim w najbardziej upośledzonych warstwach społecznych, tworzenie się etosu pracy. Etosu pracy, dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ człowiek ma dwie możliwości zdobywania dóbr. Może je zabrać się do roboty i je wyprodukować, a jak tego nie potrafi, no to może się uzbroić, napaść na kogoś i ukraść. Marksizm proponował uzbroić się i ukraść, w związku z tym nie trzeba się męczyć innymi zajęciami. Natomiast te przemiany strukturalne i powstanie etosu pracy, wynikające również z takiego doświadczenia, że jak człowiek ma wykształcenie, to może za swoją robotę dostawać odpowiednie pieniądze, to między innymi, bo nie tylko, ale to stworzyło właśnie powstanie etosu pracy. I powstanie etosu pracy spowodowało osłabienie poparcia dla idei rewolucji zbrojnej. I elementem ostatnim było to, że na ten etos pracy, tworzący się etos pracy, który w swojej istocie, ja tego tematu nie będę rozwijał, ale mogę tylko zasygnalizować i odesłać do innych moich publikacji, na ten etos pracy, który można nazwać protestanckim etosem pracy, nałożył się katolicki etos wspólnotowy. Czyli taki etos, który oprócz interesu indywidualnego umożliwiał człowiekowi uwzględnienie również w swoim działaniu interesu innych ludzi, a dzięki temu umożliwiał przekształcanie, nazwijmy to, chociaż to bardzo takie nieprecyzyjne określenie, świadomości społecznej. Budowanie wspólnoty na poziomie wykraczającym poza związki krwi, najogólniej mówiąc, ale to znowu nie chcę wchodzić w kolejną dygresję. Tych kilka elementów spowodowało, że ta grupa społeczna, która została przez marksistów wybrana na mięso armatnie rewolucji, czy raczej na taran, który ma rozwalić system, otwierając im drogę do władzy, że ta grupa, czyli proletariat, stwierdził, że nie będzie rżnął, mordował i kradł w swojej większości, tylko pójdzie drogą wskazywaną przez inne siły, działające również wtedy i zdobywające coraz większą popularność. I tą siłą społeczną był ruch katolicki, najogólniej mówiąc. Nie tylko, ale on był najistotniejszy w tym
w tym całym rozdaniu. I jeśli się taka perspektywa pojawiła, to to społeczeństwo, które miało, wprawdzie było najbardziej upośledzone, ale jednak należało do kultury, która była jeszcze wtedy kulturą chrześcijańską, ono stwierdziło, że nie poprze rewolucji. Marksiści zostali z ręką, przepraszam za wyrażenie, w nocniku. I na tym się wtedy się skończyło, ale niestety wtedy dopiero się zaczęło. Mówiąc najogólniej, po wojnie Europa Zachodnia znalazła się pod okupacją amerykańską, a Europa Wschodnia pod okupacją radziecką. To jest stan trwający do dnia dzisiejszego i to jest fakt, który się w zasadzie zupełnie pomija. Otóż Europa do dzisiaj jest podzielona na strefy wpływów, one się trochę zmieniły, ale w dalszym ciągu jest to sytuacja taka, w której Europa Zachodnia pozostaje pod militarną okupacją amerykańską, a strefa okupacji radzieckiej trochę się skurczyła, no ale to już można, nie ma sensu teraz wchodzić. Ze względu na udział Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad Niemcami w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych rosła popularność Związku Radzieckiego. Mówimy o czasach końcówka i II wojny światowej i tuż po. A więc na Zachodzie rosła popularność Związku Radzieckiego i panującego tam, ale zupełnie społeczeństwom zachodnim nieznanego komunizmu. O ile w Związku Radzieckim i jego strefie wpływów dominował komunizm stalinowski, to na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i jego sferach opiniotwórczych, silne były wpływy marksizmu ortodoksyjnego, przede wszystkim trockizmu. Mówimy w tej chwili o komunistach zachodnich. Okupująca Zachód Ameryka dla utrwalenia swojego panowania w Europie Zachodniej rozpoczęła ofensywę ideologiczną na polu kultury. Chodzi o to, że jakkolwiek zaraz po wojnie decydującym elementem umożliwiającym Ameryce sprawowanie kontroli nad Europą Zachodnią była siła militarna, ta Europa się dopiero kształtowała, to było zupełnie jasne, że wobec bardzo szybko rosnącej popularności marksizmu, przede wszystkim w wersji trockistowskiej, ale nie tylko, bo tu już trzeba by było wchodzić w to, bo to jest ten okres, kiedy tam już na Zachodzie rodziła się ta nowomarksistowska antykultura. W każdym bądź razie dla Ameryki było zupełnie jasne, że musi zdobyć dominację nad Europą metodami pokojowymi, metodami ideologicznymi. I w wyniku tej ekspansji, której symbolem jest ekspresjonizm abstrakcjonistyczny Jacksona Pollocka, mówiąc w takim już zupełnie największym skrócie, a potem ci wszyscy cage'owie, te wszystkie happeningi, nie happeningi i tak dalej, czyli ogólnie mówiąc ta destrukcyjna sztuka krytyczna. Także w wyniku tej ofensywy doszło do eksportu do Europy amerykańskiej antykultury i teorii krytycznej, to jest bardzo ważne, rozwijanej na emigracji w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny przez szkołę frankfurcką. Mówimy w tej chwili o centrach tej ideologii, która rozwijała się, narodziła się w Europie Zachodniej przed wojną, rozwijała się na emigracji w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny i po wojnie wróciła do Europy, ale już
w znacznym stopniu pod zmienionym szyldem. Ona już wróciła w połączeniu z amerykańską wersją antykultury, tej artystycznej przede wszystkim. Podstawą wpływów Związku Radzieckiego w Europie Zachodniej stała się sieć podporządkowanych Moskwie zachodnich partii komunistycznych. To były te partie, które przed wojną podlegały Kominternowi. Komintern w czasie wojny został zlikwidowany przez Stalina po to, żeby nie drażnić ówczesnych sojuszników zachodnich, ale potem działał jako tak zwany, chyba to się nazywało Kominform, czyli taka sieć informacyjna współpracy partii komunistycznych. To był w gruncie rzeczy Komintern pod zmienioną nazwą. I taka była sytuacja polityczna, przy czym ja tutaj może użyłem złego określenia, bardziej polityczno-ideologiczna. I ten układ powojenny zaczął się załamywać w latach 50. Tam oczywiście była kwestia broni atomowej i tak dalej, ale to zasadnicze tąpnięcie nastąpiło, kiedy w Rosji, w Związku Radzieckim Chruszczow zdecydował się rozpocząć proces tak zwanej destalinizacji. Bo to był absolutnie najważniejszy element, który doprowadził do gwałtownych zmian w zachodnim ruchu komunistycznym, w zachodnim komunizmie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po wojnie u nas zapanował tak zwany komunizm i raczej traktuje się go w kategoriach takiego politycznego zamordyzmu, ale nawet nie bardzo potrafimy wskazać jego jakieś szczególne właściwości, ale na ogół wiemy, co mamy na myśli, jak mówimy, że żyjemy w komunizmie. Na Zachodzie było inaczej. Na Zachodzie panował czy rozwijał się system ekonomiczny, którego do dzisiaj nikt nie jest w stanie rzetelnie opisać, ale który my zwyczajowo nazywamy kapitalizmem. Ale jaka tam była forma ustrojowa, to nikt tak na dobrą sprawę nie potrafi wskazać takiego ogólnego wzorca, który by pasował do całego Zachodu. Mówi się tam jakieś o różnych odmianach demokracji, w Anglii jest monarchia, ale jaka tam jest monarchia? Wybory są. To nie jest monarchia w tym wyobrażeniu naszych domorosłych monarchistów. I tak dalej. Więc przy kompletnej izolacji bloków, przy kompletnej niewiedzy panującej do dzisiaj, absolutnie nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, jakie w rzeczywistości następowały zmiany, nie tylko u nas, ale na Zachodzie. Trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że na Zachodzie również zaczynały się kształtować pewne odmiany systemu komunistycznego, ale rozwijające się na bazie ekonomicznego systemu, który raczej jesteśmy skłonni wiązać z mniej lub bardziej wyraźnymi koncepcjami wolnorynkowymi. My dzisiaj powinniśmy to lepiej rozumieć, obserwując Chiny, gdzie na przykład z jednej strony jest to państwo rządzone przez partię komunistyczną, ale w sferze gospodarki można się tam dopatrzeć mnóstwa, bo to nie jest prawda, że tam jest kapitalizm. Tam nie ma ani socjalizmu, ani kapitalizmu. Tam są takie dziwolągi. Większość ludzi nie wie na przykład o tym, że w największej fabryce, i to rozpaczliwej takiej fabryce produkującej smartfony, i te iPhony, smartfony, to tam przynajmniej teoretycznie pracownicy mogą mieć udziały we własności firmy. A czy ktoś o tym wie? Jakie są tego konsekwencje, to inna historia, bo
tutaj to już nie ma sensu w to wnikać. Natomiast wspominam o tym, ponieważ ten podział, że u nas panował komunizm po wojnie, a na Zachodzie rozwijał się jakiś kapitalizm, co zresztą jest prawdą, tyle tylko, że tam się rozwijał kapitalizm finansowy, który zastąpił wcześniejszy kapitalizm gospodarczy, produkcyjny, a raczej przemysłowy. To wszystko jest prawda. Natomiast w tej sferze regulującej zasady życia społecznego, a przede wszystkim zasady funkcjonowania państwa, to tam już szło to wszystko bardzo wyraźnie w kierunku specyficznej odmiany komunizmu. Kim byli ojcowie założyciele? To jest związane z pytaniem o to, jakie były koncepcje w ogóle przyszłości Europy formułowane na różnych, no powiedzmy w XX wieku, jakie były koncepcje rozwoju Europy formułowane w XX wieku i które z tych koncepcji przeżyły, które upadły, a które upadły i zostały reaktywowane. I oczywiście takich koncepcji było może nie bardzo wiele, ale było kilka. I one miały swoich autorów, a przynajmniej były osoby, i można je wskazać, i się je wskazuje, były osoby, które te wizje opisały, przedstawiły i w jakiś sposób reprezentowały. No i mówi się tam o Europie Schumana, mówi się o Europie Hallsteina i tam no, tego Kalergiego, ja ciągle zapominam tego, jak się wymawia drugi człon tego nazwiska, czyli ta wersja chrześcijańsko-habsburska, nazwijmy to tak, chociaż to ani z jednym, ani z drugim niewiele miało wspólnego. Tych różnych koncepcji było kilka. Była również, istniała, trudno powiedzieć, czy to była koncepcja Europy, ale ona należała do pewnego szerszego projektu politycznego, tak zwana koncepcja Mitteleuropa, która powstała, to chyba tam 915 rok, czy nawet wcześniej. Tego typu przykładów można wskazać wiele. One są już w wielu publikacjach dobrze opisane. Ostatnio ukazała się bardzo promowana książka takiego francuskiego polityka, niestety nie potrafię sobie przypomnieć nazwiska, de Vries, mówiąca o w zasadzie amerykańskiej koncepcji zjednoczonej Europy, promowanej z jednej strony przez Moneta, z drugiej strony chyba przez Hallsteina właśnie. To są wszystko informacje bardzo istotne, bardzo ważne, natomiast one zacierają wiedzę o tym, kto był ojcem, czy kto jest ojcem, był, no bo już nie żyje, tej Europy, która w tej chwili jest, której projekt w tej chwili jest domykany, że tak powiem, bo ten projekt nie został zrealizowany do końca i w tej chwili cała wojna toczy się o to, żeby ten projekt domknąć możliwie jak najszybciej, bo zbliża się katastrofa. I jakkolwiek tak zwanych ojców założycieli wymienia się wielu, czasami zupełnie bez sensu, a czasami z sensem, to dzisiaj już nie ma najmniejszych wątpliwości, bo to zostało ogłoszone w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, że projektodawcą współczesnej Unii Europejskiej, tej, w której żyjemy, ale której projekt jeszcze nie został zrealizowany do końca, jest współautor manifestu z Ventotene, włoski trockista Altiero Spinelli. On napisał ten manifest na bibułkach papierosowych w faszystowskim więzieniu na wyspie Ventotene w 1941 roku
wspólnie z Rossim, takim socjalistą, bo oni nie byli dokładnie z tego samego obozu ideologicznego. Potem ich drogi się rozeszły, to nie ma żadnego znaczenia. Potem ten temat został z wielu względów, które w moich publikacjach są opisane, więc nie będę się tutaj rozwijał. Ten projekt został wyciszony, czy po prostu nie udało się go zrealizować. Chociaż Spinelli przez dziesiątki lat, cały czas po wojnie, funkcjonował w drugim szeregu tej sfery polityki, z której również na Zachodzie niewiele osób sobie zdawało sprawę, a myśmy w ogóle o tym nic nie wiedzieli, czyli nazwijmy to w tej sferze polityki wspólnotowej, rozpoczynając od tych pierwszych wspólnot, tam węgla i stali i tak dalej, czyli montowania różnego typu konfiguracji politycznej integracji. Dzisiaj nie ma najmniejszych wątpliwości, ponieważ manifest z Ventotene jest wymieniony jako jedyny dokument programowy Unii Europejskiej na przyszłość w Białej Księdze Komisji Europejskiej wydanej 2 lata temu. Tutaj już nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. I na dodatek program przedstawiony w manifestie z Ventotene, a potem zaktualizowany w projekcie Spinelliego dotyczącym traktatu o wprowadzeniu konstytucji dla Europy z 1984 roku chyba, tutaj już nie pozostawia żadnych wątpliwości, bo wszystkie te punkty, które są zawarte w tym programie, są w tej chwili realizowane. Więc ojcem założycielem, jeśli tak można powiedzieć, jest włoski trockista Altiero Spinelli, który jest symbolem oczywiście pewnej grupy interesów i wpływów pewnych ideologii. A to, że on był trockistą, czyli komunistą, w najmniejszym stopniu nie przeszkadza, że realizuje interesy liberalnych komunistów i bankierów, no, już nawet nie amerykańskich, no, światowego systemu finansowego. To się do tego sprowadza. Wszystkie wizje, jakie się pojawiły, nawet te kojarzone przede wszystkim z nazwiskiem Roberta Schumana i które jakoby miały być projektami tak zwanej Europy ojczyzn, to mimo tej propagandy one i tak w istocie wszystkie prowadziły do stworzenia jednego państwa europejskiego. Można co najwyżej dyskutować, jakie to państwo miałoby być. I w przypadku koncepcji Schumana można zakładać, że nie byłoby to państwo komunistyczne. Natomiast ważne jest to, że tą koncepcją, która się w wyniku różnych okoliczności przebiła i która została przywołana można powiedzieć w jakimś sensie w ramach akcji ratunkowej, ale to odrębny temat, tą wizją, która jest realizowana, to jest wizja Europy komunistycznej, opisana właśnie w manifestie z Ventotene i w następnych dokumentach, które są jego wynikiem, łącznie, tak jak powiedziałem, z Białą Księgą i z różnego typu innymi dokumentami, w których oprócz kwestii ideologicznych najważniejszy jest jeden cel. Nie ma powrotu do dwudziestowiecznej idei państw narodowych. Nie ma. Według tych ludzi, którzy określają w tej chwili przyszłość Europy. To są raczej koncepcje, jak wszystko w marksizmie, są to koncepcje negatywne. To znaczy nie mówi się, co ma być, mówi się, co ma być rozwalone. I powrót a w zasadzie nawet nie tyle powrót, bo to jest, rzecz polega na tym, że te państwa, suwerenne państwa narodowe jeszcze nie zostały do końca zlikwidowane. A już w wielu dokumentach mówi się o tym, że nie ma do nich powrotu. Bo wtedy, kiedy te dokumenty się pojawiały, to zakładano, że już jest zaklepane. Nie. Nie ma powrotu według europejskiej ideologii, nie ma powrotu do koncepcji suwerennych państw narodowych.
Euro jest walutą europejskiego państwa liberalno-komunistycznego, wprowadzaną w celu ułatwienia unifikacji i podporządkowania wcześniej niezależnych gospodarek posiadających własne waluty wspólnej polityce unijnej. Nie można wyjaśnić, zaznaczam, w tych kategoriach, o których ja mówię, nie można wyjaśnić, czym jest waluta euro, jeśli nie mówi się, jeśli nie próbuje się tego wyjaśnić w kategoriach wynikających z celów Unii jako całości, ponieważ euro jest jednym z narzędzi Unii jako organizacji mającej doprowadzić do integracji europejskiej. Jednym z najważniejszych celów Unii, które są wprost podane w manifestie z Ventotene, jest likwidacja samodzielności gospodarczej, jak to tam jest powiedziane, totalitarnych reżimów. Ponieważ zdaniem twórców Unii, a przede wszystkim jej ideologów, samodzielność gospodarcza to jest właśnie kręgosłup totalitarnych reżimów i ona musi prowadzić do wojen. W związku z tym, po to, żeby tego zagrożenia uniknąć, trzeba państwa integrowane pozbawić samodzielności gospodarczej. I temu właśnie służy euro. A reszta to już są szczegóły dla zawodowych ekonomistów. Europejski Bank Centralny jest centralnym bankiem strefy euro. Jest on niezależny pod względem politycznym, personalnym, finansowym i funkcjonalnym. Co to znaczy, to można w wielu opracowaniach znaleźć, ponieważ to są tylko aspekty czy wymiary tej niezależności. Oczywiście tam nie wyjaśnia się, od czego ten bank centralny ma być niezależny, bo z tego by wynikało, że jest niezależny od wszystkiego. Traktat z Maastricht zobowiązuje Europejski Bank Centralny do wspierania polityki gospodarczej wspólnoty. Podkreślam, wspierania polityki gospodarczej wspólnoty, a gospodarczym celem Unii jest pozbawienie państw członkowskich samodzielności gospodarczej, no bo to jest kręgosłup totalitarnych reżimów i tak dalej, i tak dalej. Oznacza to, że Europejski Bank Centralny jest ekonomicznym narzędziem realizacji politycznych celów państw strefy euro w perspektywie wszystkich państw należących do Unii, a celem jest pozbawienie wszystkich państw członkowskich, wszystkich państw federalnych samodzielności gospodarczej i całkowite uzależnienie ich od, nazwijmy to, banku centralnego, czyli tego narzędzia, które ma służyć realizacji tego celu. No a komu podlega całkowicie niezależny Europejski Bank Centralny? No to o tym trzeba by było już doczytać w dokumentach, o ile jest to możliwe. Myślę, że raczej nie jest to możliwe, ponieważ nie sądzę, żeby podawani byli gdziekolwiek prawdziwi dysponenci tego banku, bo zwykle podaje się osoby funkcyjne, czyli tam te różne rady nadzorcze i tak dalej, ale ci ludzie, chociaż, przepraszam, być może to jest jakaś tożsamość. To zresztą nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że Europejski Bank Centralny ma wspierać politykę gospodarczą Unii, której celem jest pozbawienie państw członkowskich suwerenności gospodarczej, samodzielności gospodarczej.
Jak już powiedziałem, celem Unii jest pozbawienie państw członkowskich samodzielności gospodarczej, a to można osiągnąć najłatwiej za pomocą pułapki zadłużeniowej, tym atrakcyjniejszej, że zastawianej w społeczeństwach, które wychowywane są do pasożytnictwa, czyli do kradzieży. Jeśli państwo członkowskie zostanie uzależnione w ten sposób, że zaciągnie dług, którego nie będzie w stanie spłacić, żadne z państw członkowskich w tej chwili w rzeczywistości nie jest w stanie spłacać swojego zadłużenia. Ono najczęściej osiągnęło takie rozmiary, że wykracza poza wyobraźnię nie tylko przeciętnego człowieka, ale i fachowego ekonomisty, bo to już są, no to jest tak jak powiedziałem, poza granicami wyobraźni. Więc jeśli jakiś organizm, w którym żyją miliony ludzi, znajdzie się w takiej sytuacji, to uruchamiają się takie konieczności i takie nieuchronności, że to państwo po prostu nie jest już suwerenne, nie może bronić swojego interesu, jakim by ten interes nie był. I ten kryzys wynikający z zadłużenia nie jest wynikiem. No on sam w sobie jest wynikiem, ale on jest produktem ubocznym pewnej operacji, którą ogólnie można nazwać integracją europejską. To jest dokładnie na poziomie stosunków między społeczeństwami, między państwami, dokładnie ten sam przykład, jaki występuje na poziomie relacji międzyludzkich, wtedy, kiedy ktoś wchodzi w pułapkę, biorąc dzisiaj kredyt, głupi kredyt w banku i podpisując, a przede wszystkim, co jest najistotniejsze, żyjąc ponad stan i wpadając w coraz głębszą dziurę, z której już nie ma wyjścia. Mechanizm jest dokładnie taki sam. A doszło do tego nie dlatego, że się tak wydarzyło, tylko dlatego, że taka jest całkowicie świadoma polityka tych ludzi, którzy w tej chwili są głównymi beneficjentami stworzonego przez siebie systemu kradzieży, systemu pasożytnictwa, który ja nazywam kapitalizmem finansowym, w którym można produkować pieniądze z niczego. I to jest koniec odpowiedzi. Biała Księga przedstawia kilka scenariuszy integracji europejskiej, które zresztą nie mają absolutnie żadnego znaczenia. To jest takie, nie wiadomo w ogóle kto to i po co. No wiadomo po co, w celach manipulacyjnych, ponieważ bez względu na to, jak te scenariusze nie są przedstawiane i jakich one z kolei nie przedstawiają perspektyw, to i tak najważniejszą rzeczą jest w Białej Księgi jest to, że manifest z Ventotene jest w niej wskazany już jako jedyny dokument programowy dla przyszłości Unii, bo to jest Biała Księga w sprawie przyszłości Unii. W związku z tym, czegokolwiek by tam w tych scenariuszach nie napisano, to i tak zrealizowany ma być projekt, który został przedstawiony w manifestie z Ventotene. No tak to się odbywa, na tym boisku. Unia Europejska jest realizacją ideologii marksowskiej. Ja na wszelki wypadek mówię tym razem marksowskiej, nie marksistowskiej, bo to są pewne różnice, która za warunek utrzymania przez komunistów władzy w niewydolnym systemie ekonomicznym uznaje terror. Właśnie taki jest sens
Unii Europejskiej. Unia Europejska ma stworzyć ten brakujący aparat terroru, który umożliwi utrzymanie władzy w bankrutującym systemie pasożytniczym, który w tej chwili jeszcze przeżywa swoją agonię. Uroczystość w Trewirze była uczciwym przyznaniem się do ideowych korzeni Unii, więc nie ma tutaj żadnych zdziwień, żadnych zaskoczeń. Tak powinno być, bo to jest odzwierciedlenie, bardzo uczciwe i rzetelne przedstawienie prawdziwych korzeni i prawdziwych intencji projektodawców i realizatorów Unii. To jest państwo komunistyczne i zaczyna się o tym mówić wprost. Jest pytanie, czy społeczeństwa będą w stanie to zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski. Tak, oczywiście, no to jest zapisane w jej dokumentach programowych. Ona w zasadzie, można powiedzieć, już jest superpaństwem, ale jeszcze nie ma tych narzędzi, które musi mieć w momencie, jeśli by państwa członkowskie spróbowały się przeciwstawić tym tendencjom, które w tej chwili są już bardzo tak narzucane w sposób agresywny wręcz. Ale ta agresja bierze się z poczucia właśnie zagrożenia, z uświadamiania sobie faktu, że ten bardzo precyzyjnie przygotowywany projekt pęka i jest coraz większe prawdopodobieństwo, że nie uda się go dopiąć na czas. Więc oczywiście, że takie superpaństwo, domknięcie tego superpaństwa nas czeka i wszystko zależy od tego, czy przeciwstawią się temu projektowi rządy, bo tylko rządy państw mogą się skutecznie temu przeciwstawić, o ile będą one reprezentować interesy swoich społeczeństw. W każdym innym przypadku rozwiązaniem będzie katastrofa. Ale w historii ludzkości już było wiele katastrof.